Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Jak zapewne wiele osób kojarzy, praktycznie ostatnie miesiące, jeśli chodzi o technologię, dyskusje różnego rodzaju w technologiach zostały zdominowane przez oczywiście różnego rodzaju aplikacje bazujące na sztucznej inteligencji. Można powiedzieć, że praktycznie trwa wyścig zbrojeń między różnego rodzaju korporacjami. Przebijają się, która tak będzie miała lepszą sztuczną inteligencję. Wykupywanych jest całe mnóstwo firm i startupów, które specjalizują się w różnego rodzaju aspektach sztucznej inteligencji. Jednocześnie oczywiście trwa też dyskusja, jak bezpieczne są te systemy, czy są zagrożeniem dla ludzkości. Oczywiście też w wielu krajach są dyskusje, czy powinno się zakazać takich systemów, ponieważ wszystkie dane, które są do nich wprowadzane, mogą potencjalnie wyciec. Tak? To znaczy jest to jakieś tam zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Oczywiście te kwestie zostawię innym kanałom, które się tym zajmują. To, co mnie interesuje osobiście i to, o czym chciałbym porozmawiać, to jest przyszłość diagnostyki, medycyny, dietetyki, chociaż ja sam dietetykę podciągam pod medycynę zawsze i to, jak te systemy będą miały wpływ na rozwój tych dziedzin. Oczywiście od minimum paru lat, w skrajnych przypadkach, jeśli mówimy o jakichś nowoczesnych placówkach, to od parunastu lat istnieją różnego rodzaju rozwiązania, które jako tako pełniły wsparcie takie technologiczne, nawet jeśli nie bazowały mocno na sztucznej inteligencji, dla lekarzy. Mianowicie lekarz mógł prowadzić symptomy pacjenta albo jakieś konkretne dane pacjenta i systemy takie wspomagania decyzji pokazywały, jaka potencjalnie jest diagnoza albo jaka jest diagnoza różnicowa i w ten sposób dużo szybciej lekarz mógł jakby dojść właśnie do sedna tego, co dolega danemu pacjentowi. Natomiast te systemy sztucznej inteligencji, które są obecnie dostępne tak naprawdę wszystkim ludziom w społeczeństwie, są o tyle wyjątkowe, no właśnie, jest ich szeroka dostępność i one już bazują na sztucznej inteligencji. Dostęp do informacji, którymi dysponują te systemy, jest naprawdę olbrzymi. Często mówimy tak naprawdę o setkach milionów informacji, które w takich systemach się znajdują, czy na setkach milionów informacji, dzięki którym te systemy, że tak powiem, posiadły wiedzę z różnego rodzaju dziedzin. Dyskusja dotycząca właśnie wpływu tych systemów jest o tyle ważna, że no właśnie, te zmiany już się dzieją, te systemy są dostępne i chciałbym omówić jedno badanie, które pokazywało różnicę między wiedzą, między innymi systemów sztucznej inteligencji w porównaniu z lekarzami. Badanie to odbyło się w listopadzie 2022 roku, więc już jakieś pół roku temu, chociaż wyniki zostały opublikowane tak naprawdę jakieś 3 tygodnie temu, jeśli mnie pamięć nie myli. I o co chodziło w tym badaniu? Badanie bazowało na stronie internetowej, która nazywa się Reddit. To jest bardzo, bardzo popularna strona w amerykańskim czy ogólnie angielskim internecie. Jestem pewien, że wielu z Was też ją kojarzy. Jest to, można powiedzieć, gigantyczne forum, w którym znajdują się różnego rodzaju podfora, gdzie można omawiać interesujące nas rzeczy. Jedno z takich podforów nazywa się Ask Docs, czyli jakby takie skrótowe Zapytaj się lekarzy. I tam można założyć wątek, i inni lekarze, czy przynajmniej teoretycznie powinni być to lekarze, odpowiadają na pytania takiej osoby i udzielają informacji, podają przykładową diagnozę, czy innymi słowy dostarczają informacji. I badanie polegało na porównaniu skuteczności, jakości między innymi odpowiedzi, które udzielali lekarze i udzielał właśnie ten ChatGPT. Więc przeanalizowano 195 wątków na tym forum. W tych 195 wątkach odpowiadali lekarze. Następnie te wątki zostały wprowadzone, czy pytania z tych wątków zostały wprowadzone do tego czatu GPT i uzyskano odpowiedzi. Następnie odpowiedzi zarówno lekarzy z tych wątków i tej sztucznej inteligencji ChatGPT zostały przekazane niezależnemu gremium lekarzy i ci lekarze mieli porównać te odpowiedzi i powiedzieć, które są lepsze. I odpowiedzi można było oceniać od 1 do 5, gdzie 5 to był najlepszy wynik. Jakie były wyniki? Delikatnie mówiąc szokujące, tak bym je nazwał. Przede wszystkim odpowiedzi tego czatu GPT, sztucznej inteligencji były dłuższe, to było mniej więcej 211 słów versus 53 słowa, które średnio wychodziły
ust czy klawiatury lekarzy. Natomiast długość to jest jedno oczywiście i bardziej nas interesuje trafność, a stąd tych wypowiedzi, ponieważ mierzono poza tą długością tekstu mierzono jakość tych odpowiedzi medycznych oraz mierzono empatyczność tych odpowiedzi. I tutaj właśnie wyszły szalone różnice między lekarzami a tym czatem. Odpowiedzi chatbota zostały ocenione jako znacznie wyższej jakości niż odpowiedzi lekarzy. Odsetek odpowiedzi ocenionych jako dobre lub bardzo dobre był wyższy dla chatbota niż dla lekarzy. Było to odpowiednio 78,5% versus 22,1%. Czyli innymi słowy 3,6 razy większa częstość odpowiedzi dobrej lub bardzo dobrej jakości dla chatbota. Co ciekawe i dla mnie to było najśmieszniejsze albo najsmutniejsze, chatbot zdobył też dużo więcej punktów, jeśli chodzi o empatyczność odpowiedzi. Więc ta sztuczna inteligencja uzyskała 45,1% empatyczności w swoich odpowiedziach versus 4,6 dla lekarzy. Innymi słowy, zakręcając o 0,2 w górę, empatyczność tego czata GPT była 10 razy większa niż lekarzy. Innymi słowy, chat GPT dosyć mocno przebił lekarzy, jeśli chodzi zarówno o jakość, jak i empatyczność swoich odpowiedzi. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że o specyfice tego badania. Jeszcze raz chodziło o wątki internetowe. Niewykluczone, że po prostu lekarze, którzy odpowiadali w takich wątkach, robili to po godzinach, chcieli to zrobić szybko, to, że tak powiem, te osoby w internecie nie były traktowane jako pacjenci stricte, którzy by normalnie przyszli do gabinetu takiego lekarza. Oczywiście mamy też inne ograniczenia. Nie było żadnej randomizacji w tym badaniu, zaślepienia. Tym samym ciężko jednoznacznie wysnuć jakieś mocne wnioski, poza tym, że oczywiście, że w tym badaniu po prostu ta sztuczna inteligencja okazała się lepsza. Oczywiście, moim zdaniem takie sytuacje będą się powtarzać. Jestem więcej niż pewien, że takich badań będzie coraz więcej i coraz bardziej po prostu ta sztuczna inteligencja będzie zastępować lekarzy, szczególnie lekarzy słabych. Zauważyłem, że jest mnóstwo oczywiście takich dyskusji, czasami panicznych i ludzie boją się, czy sztuczna inteligencja nie odbierze im pracy. I odpowiedź jest jak najbardziej odbierze pracę. Jakby każdy postęp technologiczny ma to do siebie, że tą pracę będzie odbierać, ale uwaga, jednostkom niewykwalifikowanym albo słabo wykwalifikowanym. Zawsze mówię, że lekarze, dietetycy to są po prostu zawody. W każdym takim zawodzie większość osób jest przeciętna, są osoby naprawdę kiepskie, są osoby bardzo dobre i na samej wierzchuszce mamy geniuszy swoich dziedzin. I te systemy sztucznej inteligencji tak naprawdę zastąpią szczególnie takich wyrobników osoby dosyć przeciętne, ponieważ osoby przeciętne nie mają wiedzy, nie rozwijają się specjalnie, czy nie mają znaczącej wiedzy, nie rozwijają się specjalnie. Tym samym systemy takie, które dysponują taką ilością informacji w prostych przypadkach jak najbardziej będą zastępować z czasem, uważam, dosyć dobrze lekarzy. Natomiast największa szansa, uważam, stoi przed osobami, które nauczą się korzystać z takich systemów. Oczywiście, jeśli mówimy o pacjentach, to też jest tutaj szansa, że taki pacjent sam będzie w stanie sobie pomóc. Są już przypadki w internecie, gdzie różnego rodzaju, nawet takie ciężkie diagnozy, była kobieta, są stawiane przez tego czata GPT. Nie pamiętam dokładnie, na czym polegał kłopot, ale był przypadek kobiety, która przez 5 lat odbijała się od lekarzy w Stanach i po wprowadzeniu swoich symptomów ChatGPT postawił 3 potencjalne diagnozy, przyporządkowując im procentową szansę i na koniec okazało się, że ta diagnoza, której przyporządkował największą procentową szansę, po tym jak ta kobieta to sprawdziła, rzeczywiście było słuszną diagnozą. Natomiast wydaje mi się, że największa szansa jest dla osób, które już mają znaczącą wiedzę i będą używać tego czata GPT jako właśnie systemu wsparcia. Myślenie jest ciężkie i nie mówię tego złośliwie. Wyłuskiwanie tych wszystkich informacji z głowy, łączenie ich ze sobą, analiza, to są rzeczy naprawdę mocno czasochłonne i energochłonne dla mózgu. I ten chat GPT jest naprawdę świetny, jeśli chodzi właśnie o dostarczanie wsparcia. Można przykładowo wprowadzić, że mam pacjentkę o takiej i takiej, oczywiście można jeszcze czas, żeby chronić dane, można to zupełnie robić anonimowo, że po prostu kobieta, 50 lat, która ma na przykład takie symptomy, moim zdaniem jest to natomiast chciałbym, i wyniki badań są takie, chciałbym poznać twoje zdanie, czy moja diagnoza jest potencjalnie słuszna, czy uważasz, że istnieją inne potencjalne diagnozy różnicowe, które powinienem włączyć w ten cały proces dedukcyjny. I właśnie w ten sposób
wydaje mi się, że ci, którzy już są tak naprawdę dobrzy ze swojej dziedziny albo świetni, przy użyciu tych systemów będą jeszcze lepsi i uważam, że dużo lepsi i zostawią konkurencję daleko w tyle, więc swoją drogą oczywiście chciałem omówić to pytanie, natomiast chciałem też wspomnieć osobom, które po prostu siedzą w tej branży, że warto zainteresować się tymi systemami już teraz. One, że tak powiem, mają dopiero parę miesięcy. Wiadomo, że będą coraz potężniejsze z każdą kolejną iteracją, więc warto wskoczyć, że tak powiem, na ten pokład już wcześniej, żeby no właśnie wyskoczyć przed konkurencję. Chcę oczywiście poznać wasze zdanie. Co uważacie o takich systemach? Czy już macie może doświadczenie, próbowaliście z nich korzystać? Czy uważacie, że one przejmą w większej części rolę lekarzy w społeczeństwie? Czy zaufałbyś takiemu systemowi, jeśli chodzi o diagnozę? Czy boisz się o bezpieczeństwo danych? To jest mnóstwo ciekawych pytań. Dajcie mi znać w komentarzach. Jak zawsze będę starać się odpowiadać w miarę możliwości. Na końcu, jak zawsze, jeśli interesuje cię skuteczna nauka, również teraz oparta na systemach sztucznej inteligencji, to polecam mój kurs Experts Incubator, czyli jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, i kurs Vocabulary Labs, czyli jak nauczyć się samodzielnie języka od A do Z, aby nie płacić za korepetytorów, fiszki, książki i tym podobne, i oba kursy odbywają się pod moją opieką merytoryczną. Również jeśli rozwiniesz sobie opis, jest link do newsletteru, gdzie publikuję różnego rodzaju artykuły, szczególnie o pamięci i językach. Jest link do Patronatu, jeśli ktoś chciałby ściągnąć sobie fiszki dotyczące informacji, które omawiam w tym i paru dziesięciu innych filmikach, i oczywiście obowiązkowo 3 piosenki rockowe przypięte do pierwszego komentarza, żeby nie spędzić czasu również po wysłuchaniu tego odcinka. Dzięki piękne za wysłuchanie go. Będę informować o kolejnych takich badaniach, bo uważam, że to jest, że tak powiem, ta już najnowocześniejsza nauka, ten przełom po prostu, jeśli chodzi o styczność naszej wiedzy ze sztuczną inteligencją. Warto to śledzić. Dzięki piękne i do zobaczenia.